Siema, siema. Dzisiaj w nocy wjechał update i wjechały nowe skaraby. Legion wygląda teraz naprawdę ciekawie, więc zapraszam do obejrzenia filmu o Legionie. Taki mały update'ik wstawię, że już przerobiłem się na Mageblada. Brakuje mi tylko jeszcze Progenesis, ale niedługo je kupię. Dzisiaj streamek będzie po wrzuceniu filmu, także prawdopodobnie jak oglądasz ten film, to stream już może być, także jak obejrzysz filmik, to zapraszamy na streamka. No i zapraszam do omówienia taktyki. 74% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc będzie mi bardzo miło, jak klikniesz subka. Dzięki. Dobrze, jeśli chodzi o Atlas Tree, to wygląda ona następująco. Oczywiście wrzucę wam je do opisu. No, jeśli tak na szybko mamy powiedzieć, co tutaj zrobiłem, to poszedłem w większość skarabów, bo dużo skarabów tutaj dropi, to jest duża część zarobku. Oczywiście wszystkie legiony, tylko przypominam, żeby nie pójść w jakieś złe punkty, bo czasami ktoś coś bierze, czego się nie powinno brać i później się zastanawia, czemu mu taktyka nie działa albo coś jest inaczej, także zwracajcie uwagę, żeby 1 do 1 ten Atlas skopiować. Czyli bierzemy większość skarabów, legion. Tutaj w tych generałów nie idziemy, bo to są tutaj unik legionowe moby wkurzające. W altary poszedłem czerwone, możecie pójść w niebieskie, co wolicie. Ja akurat wybrałem czerwone, bo wolę czerwone. Znaczy one są, wydaje mi się, trochę trudniejsze. Jeśli chcecie zamienić, to sobie idziecie z tej strony, tak samo jak ja poszedłem, to idziecie sobie tu i wybieracie sobie te punkty od niebieskich, to wychodzi tyle samo punktów. No wszystkie małe, wiadomo, nody na skaraby, explicitów trochę, chociaż one aż tak tutaj nie są ważne. Tutaj raczej ważniejsze są właśnie skaraby. No i tak to wygląda. Przejdźmy do samych skarabów. Dwa z naszych skarabów, które będziemy używać, są to skaraby na dodatkowy legion, no bo czym więcej legionów mamy na naszej mapce, tym więcej oczywiście z jednej mapki zarobimy, to jest prosta kalkulacja. Kolejnym skarabem, który używamy, to też jest tani skarab, który dodaje nam 5 sierżantów w każdym legionie. No i nowym skarabem, ostatnim, który będziemy używać, to tak powiedziałem, jest to nowy skarab, który wyszedł w update'cie dzisiaj w nocy i sprawia, że możemy kilkukrotnie wybijać moby ze Stasisa w trakcie trwania danego legionu. No i za każde zabicie, za każde jakby kolejne zabicie jednego mobka, zwiększa się jego trudność, jakby ten mobek jest mocniejszy, ale ma więcej rewardów za każde wybicie z tego Stasisa, które nam się udało zrobić. Także latamy, bijemy sobie ten legion, no i te mobki czasami, mimo że nie miały nagród, na przykład tam jakiś currency czy czegokolwiek, no to nad głową nagle im się te nagrody pojawiają. No i to jest bardzo fajna sprawa. Jeśli chodzi o mapki, to ja rolowałem zwykłe mapki, robiłem je po prostu na rare, oczywiście wbijamy 20 quality chiselami. No i robimy takie mapki, żeby odpowiadały dla naszego builda, żeby nie było nam za ciężko, bo te legiony też czasami są ciężkie. Tutaj dosyć dobry trzeba build mieć, żeby to farmić. Najlepiej dosyć szybki. I mapki, ja robię dunesy, ponieważ dunesy są bardzo fajnym, dużym, otwartym layoutem. Nie mamy tutaj za dużo jakichś drzewek, pierdółek, więc fajnie te legiony się czyści. No i jest miejsce, gdzie może się ten legion spawnić, bo jak legion gdzieś jest przy ścianie czy coś, to te moby się po prostu nie zespawnują, będzie ich mniej. Więc staramy się to robić właśnie na jakichś otwartych layoutach, takich jak dunes. Altar wybieramy taki, jaki mam w Atlasie. Ja mam czerwony, czyli wybrałem czerwony. No i oczywiście na stole bierzemy dodatkowy legion, bo to tylko 5 chaosów, a jeden legion na mapie będziemy mieć więcej, więc w tym przypadku to jest najlepsza opcja, jaką możemy wybrać. No i teraz pokażę wam przykładową mapkę i omówię dokładnie, co robimy na mapce i dlaczego. Po wejściu na mapę, pierwsze co robimy, to raszujemy bossa, ponieważ jak zabijemy bossa, to nie będą nam się pojawiać bossowe altary, będziemy mieli większe szanse na lepsze mody. No i po zabiciu bossa idziemy najpierw wyklirować całą mapę. Altary wybieramy na wszelkie duplikacje lub quantity rarity, ewentualnie jak tego nie ma, no to bierzemy wtedy altar, który daje nam dodatkowe currency z mobów altarowych. No i dopiero po wyklirowaniu całej mapy zaczynamy odpalać nasze legiony, ponieważ chcemy te legiony robić w momencie, kiedy mamy jak największe buffy na nich właśnie
po wykonaniu tych altarów. Jeśli chodzi o bicie Legionu, to tak jak mówiłem, dzięki temu skarabowi nowemu możemy te moby z Legionów wybijać ze Stasisa kilka razy, więc staramy się to zrobić jak najwięcej razy, bo to nam da więcej nagród. Oczywiście mobki będą trochę ciężkie, więc tutaj też trzeba mieć w miarę dobry build, żeby to sobie fajnie robić. I staramy się i bić, i lutować, tak żeby to po prostu szybciej szło, bo później jak zostanie nam cała mapa do zlutowania, no to oczywiście wydłuży nam to czas robienia tej mapy, a tutaj chcemy to robić jak najszybciej, żeby jak najwięcej zarobić. Bardzo ważną mechaniką Legionu jest oczywiście zakładanie inkubatorów, ponieważ z inkubatorów od currency bardzo często będą lecieć nam diviny, a jeśli chodzi o inkubatory na divination karty, no to będziemy dorobić stack decki, to też jest dodatkowy zarobek. Taki inkubator klikamy prawym i lewym na item i po zabiciu danej ilości mobów rzuca nam tą daną nagrodę. Oczywiście tych inkubatorów możemy wrzucić 10, bo tyle mamy przedmiotów w ekwipunku, ale możemy też to wrzucać na trinket z heistu, więc jeżeli robicie heist, to będziecie mieli 11 przedmiot, na który też można włożyć inkubator, no to minimalnie nam tam zwiększy zarobek. Jeśli chodzi o to, że jeśli już na itemie mamy inkubator, to będziemy miał taką ikonkę właśnie inkubatora w prawym dolnym rogu, a jeśli nie mamy włożonego, no to wtedy widzimy i możemy sobie na ten item te inkubatory dołożyć, więc zawsze to róbcie, żebyście jak najwięcej z tego wyciągali. No i jest to naprawdę fajny dodatkowy profit. Dobra, jeśli chodzi o loot, to wygląda on następująco tylko z 6 mapek, bo niestety nie mam dzisiaj czasu więcej tych mapek zrobić, ponieważ muszę jeszcze odpalić streamka, a no muszę nagrać ten film i wrzucić. Więc tutaj nie byłem w stanie wykorzystać pełnego potencjału tak naprawdę inkubatorów, plus jeszcze żadnego jakiegoś big dropa nie miałem, więc tak naprawdę jeśli będziecie to robić bardziej długodystansowo, to pewnie nawet więcej na godzinę tych divinów powinno wyjść, oczywiście zależnie od waszego builda, jak szybko to robicie, jak szybko lutujecie i tak dalej. Ale tak, loot wygląda następująco. Wealthy Exile pokazuje nam 9,6 divina z tych 6 map, więc bierzemy sobie kalkulator, 960 chaosów, no i dzielimy to na 6 mapek, to mamy 160 chaosów na jedną mapę. Koszt odpalenia jednej mapy to około 25 chaosów, czyli wychodzi nam 135 chaosów czystego profitu na jedną mapkę. Ja takich mapek jestem w stanie zrobić około 13 na godzinę, czyli 135 mnożymy sobie razy 13, wychodzi nam 1755, no i dzielimy to na 100, bo tyle teraz kosztuje Divine, czyli wychodzi 17,5 Divina na godzinę z moim setupem i z tym, co testowałem. Tak jak mówię, jeżeli macie wolniejszy, słabszy build, to może troszkę wyjść tego troszkę mniej, no bo będziecie robić tych map na godzinę mniej, no to wtedy mniej oczywiście tego wyjmiemy, aczkolwiek mówię, jak będziemy to robić bardziej długodystansowo, to może być dużo lepiej, ponieważ no ja zrobiłem tylko 6 mapek, bo nie miałem na więcej czasu. Myślę, że w przyszłości zrobię update jeszcze do tego Legionu, bo jak będę mógł troszkę więcej polatać, to zobaczymy, ile wtedy wyjdzie. Chyba dzisiaj na streamku nawet polatam ten Legion, jeszcze zobaczymy. Także wtedy pojawi się jeszcze filmik z update'em co do tego, ale taktyka jest naprawdę fajna, przynosi fajne profity, więc polecam spróbować. Jeśli macie dobry, szybki build, to jest super.